Cześć, tu Ola. Ja Mohamed, dzień dobry. Dzisiaj mamy dla Was trochę inny odcinek, ale postanowiliśmy go nagrać, dlatego że zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli ktoś z Was nie obserwuje nas w mediach społecznościowych, albo nawet obserwuje, ale przegapił jeden post, gdzie mówiliśmy na ten temat, to tak naprawdę w ogóle o tym nie wie. A o czym będzie dzisiejszy odcinek? A u mnie? Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. No, O Mohamedzie, oczywiście, tak. a dokładnie o tym, jak Mohamed został Polakiem. Tak, jak? Nie wiem. Wiesz? Nie wiesz? Ty? Nie? Okej. Mohamed, jak długo już jesteś Polakiem? Prawie rok i pół? No. I jak to się stało, że dostałeś polskie obywatelstwo? O, jak? To jest to jest trudne pytanie. Mieszkam w Polsce, pracowałem w Polsce i uczę się języka polskiego. I tyle tak naprawdę. No, tyle, ale to jest długo czas. A jakie korzyści ma dla Ciebie posiadanie obywatelstwa polskiego? Otwarte granice? I po prostu podróżowanie bez wizy, tak? Tak, to jest Więcej państw można odwiedzić. Coś jeszcze? wybory. Ja mogę iść i głosować na kiedy chcę. I nawet byłeś już na wyborach w zeszłym roku. Tak. I 2 lata temu też. Też. Czyli 1,5 roku masz już polskie obywatelstwo i jeszcze nie uciekłeś. Tak, oczywiście. Jesteśmy razem. No. Z tego miejsca pozdrawiamy wszystkie osoby, które właśnie pisały komentarze, że zobaczymy, jak długo jeszcze będziemy razem, jak Mohamed dostanie polskie obywatelstwo. A najlepsze jest to, że one się pojawiały w tym czasie, kiedy Mohamed już miał polskie obywatelstwo, tylko że my tutaj na YouTubie nigdy o tym nie mówiliśmy po prostu. Tak. I w ogóle można mieć 2 obywatelstwa? Czy masz teraz jedno? Mam 2, bo w Egipcie jest możesz, nie mam problemu. Też w Polsce jest. W Polsce też. Tak. Ale ja mam 2 paszporty. No. Tak, w ogóle to, czy można mieć 2 paszporty, zależy od danego kraju, bo nie wszystkie państwa zezwalają na to, żeby ich obywatele mieli jakieś drugie obywatelstwo. Akurat i w Polsce, i w Egipcie to jest dozwolone i można mieć 2 obywatelstwa, dlatego Mohamed, przyjmując polskie obywatelstwo, nie musiał rezygnować z obywatelstwa egipskiego, mógł zachować obydwa i tak też zrobił. Ponieważ większość z Was pewnie nie ma pojęcia, jak wygląda w ogóle cały proces otrzymywania polskiego obywatelstwa, dlatego w skrócie Wam opowiem o wszystkich formalnościach. Mohamed znika na chwilę, dlatego że zna to już wszystko na pamięć i uważa, że to jest okropnie nudne. Tak. A ja Wam w skrócie wyjaśnię, jak cały ten proces wygląda. Żeby móc w ogóle złożyć wniosek o polskie obywatelstwo ze względu na posiadanie męża czy żony, którzy mają polskie obywatelstwo, trzeba być minimum 3 lata po ślubie i 2 lata mieszkać w Polsce, ale mieszkać w Polsce ze względu na posiadanie zezwolenia na pobyt stały. I to jest bardzo ważne, dlatego że zezwolenie na pobyt stały to jest zupełnie inna procedura, do której też trzeba na początku mieszkać w Polsce kilka lat ze względu na zezwolenie na pobyt czasowy. Dlatego to nie jest takie proste. I jeżeli ktoś na przykład pyta, ile lat trzeba mieszkać w Polsce, żeby móc w ogóle starać się o polskie obywatelstwo, no to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo my policzyliśmy akurat, że Mohamed w momencie składania wniosku mieszkał w Polsce 5,5 roku, a my byliśmy już 6 lat po ślubie, ale może być tak na przykład, że ktoś mieszka w Polsce już 7 lat, a nie będzie spełniał wymagań, żeby ten wniosek złożyć, dlatego że na przykład mieszkał w Polsce w jakiejś wizie, później bardzo długo na pobycie czasowym i na przykład nie miał w ogóle pobytu stałego. Tak samo ktoś może mieszkać w Polsce i 15 lat i nie spełniać wymagań, żeby złożyć ten wniosek, bo na przykład nie ma udokumentowanej znajomości języka polskiego. Więc to bardzo zależy od konkretnego przypadku.
Są minimalne wymagania właśnie ustalone przez urząd, czyli 2 lata mieszkania w Polsce na pobycie stałym i 3 lata po ślubie, ale to ile to tak naprawdę będzie lat ostatecznie, zależy od konkretnego przypadku i ile dana osoba mieszka już w Polsce i na jakiej podstawie. Na początku jeszcze Wam powiem, że w Polsce są 2 drogi, na podstawie których można uzyskać polskie obywatelstwo. I jedna to jest uznanie za obywatela polskiego, a druga to jest nadanie obywatelstwa polskiego przez prezydenta. I to są 2 zupełnie różne procedury. Akurat Mohamed składał wniosek o uznanie za obywatela polskiego, które składa się do wojewody. I to rozróżnienie jest bardzo ważne, bo też wymagane są zupełnie inne dokumenty, ponieważ my mamy doświadczenie z tą drogą wnioskowania o obywatelstwo od wojewody, to właśnie o tej procedurze Wam opowiem. Oczywiście, jeżeli szukacie najbardziej rzetelnych informacji na temat tego, jak wygląda cały proces, jakie trzeba złożyć dokumenty, to jak zawsze odsyłam Was do miejsca, gdzie znajdziecie wszystkie aktualne informacje na ten temat, czyli po prostu do strony Urzędu Wojewódzkiego, bo tam, jeżeli coś się zmienia, to będzie od razu opublikowane. Jeżeli Was ciekawi nasze osobiste doświadczenie, jak ten proces wyglądał od naszej strony, to w opisie filmu zostawiam Wam link do wpisu na blogu, który właśnie pojawił się już 1,5 roku temu właśnie, kiedy Mohamed otrzymał decyzję pozytywną. I tam możecie zobaczyć, jak to wyglądało od naszej strony, ponieważ większość z Was nawet nie wie, jakie w ogóle dokumenty mogą być potrzebne do takiego wniosku, to szybko Wam tutaj przedstawię. To są dokumenty, które my też musieliśmy złożyć, które też Mohamed musiał złożyć. Ponieważ jest ich bardzo dużo, a nie chcę niczego pominąć, to szybko Wam je przeczytam. Żeby złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego, trzeba złożyć następujące dokumenty. Kopię paszportu, kopię karty stałego pobytu, decyzję zezwalającą na pobyt stały na terenie Polski, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia, kopię dowodu osobistego żony lub męża, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, jedno zdjęcie, wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego, oświadczenie o wyjazdach zagranicznych odbytych w ciągu ostatnich 2 lat i dowód uiszczenia opłaty skarbowej. I to wszystko. Wydaje się dużo, ale tak naprawdę te dokumenty są bardzo łatwe do zdobycia. Wymagają jednej wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego i zrobienia kilku kopii dokumentów typu paszport czy dowód osobisty. I to wszystko. Cały proces trwa bardzo krótko, dlatego że trzeba pamiętać, że uznanie za obywatela polskiego to jest decyzja administracyjna i oznacza to, że ona jest ograniczona czasowo. To znaczy urząd ma ograniczony czas, żeby tę decyzję wydać i musi tę decyzję uzasadnić. Czy będzie pozytywna, czy będzie negatywna, musi być uzasadnienie tej decyzji. A co za tym idzie, jeżeli na przykład będzie negatywna, to od tej decyzji można się odwołać. Czas na podjęcie decyzji, jeśli chodzi o uznanie za obywatela polskiego, wynosi zaledwie 2 miesiące. Przez ten czas Urząd Wojewódzki wysyła zapytania do innych organów, na przykład do policji, do ABW, żeby sprawdzić daną osobę i na podstawie opinii od tych organów też podejmuje decyzję, czy wydać decyzję pozytywną, czy negatywną na temat uznania za obywatela polskiego. Teraz wracamy wspólnie, dlatego że w tym odcinku jeszcze chcieliśmy Wam opowiedzieć o różnych mitach, które funkcjonują na temat uzyskiwania polskiego obywatelstwa, bo są dosyć mylące dla osób, które by chciały taki wniosek złożyć. I pierwszy mit, który się bardzo często pojawia, jest taki, że aby dostać polskie obywatelstwo, wystarczy mieć żonę lub męża z polskim obywatelstwem. A to nie jest prawda. To jest procedura, nie jest skomplikowane, ale potrzebujesz mieć wszystkie dokumenty krok po kroku do urzędu i koniec. Możesz mieć obywatelstwo polskie. Potrzebujesz dokumenty i koniec. Tak, prawdą jest to, że można wnioskować o obywatelstwo,
tak samo jak i pobyt czasowy czy stały, ze względu na to, że ma się żonę lub męża z polskim obywatelstwem, ale to nie jest tak, że to jest jedyne wymaganie, Nie. bo poza tym trzeba spełnić masę innych, chociażby to, że Tak. trzeba udokumentować znajomość języka polskiego, a poza tym w ogóle można oczywiście dostać też obywatelstwo polskie, jeżeli się nie ma żony albo męża z polskim obywatelstwem. I te wymagania wcale się jakoś bardzo nie różnią. To naprawdę nie jest tak, że jak ktoś bierze ślub z Polakiem czy Polką, no to już następnego dnia małżonek czy małżonka dostaje w prezencie polski paszport. Nie. To tak nie działa. Trzeba po prostu do tego spełnić jeszcze bardzo dużo innych wymagań, mieszkać odpowiedni czas w Polsce, Tak. pracować, nauczyć się języka i tak dalej. Te Tak. wymagania są dużo poważniejsze niż to, żeby wziąć ślub i następnego dnia już można wnioskować o polskie obywatelstwo. No nie. Drugi mit, jeśli chodzi o polskie obywatelstwo, jest zupełnie odwrotny, a mianowicie chodzi o to, że bardzo dużo osób mówi, że otrzymanie polskiego obywatelstwa jest bardzo trudne. Mohamed, jest trudne czy nie jest trudne? Nie jest trudne, to jest procedura. Zrób procedurę, wszystko będzie ok. Tak, ja mam wrażenie, że osoby, które dostały polskie obywatelstwo, lubią mówić, że to jest takie bardzo trudne, po to, żeby inne osoby tego wniosku nie składały. A prawda jest taka, że ta procedura jest bardzo prosta, bardzo przejrzysta, taka transparentna i tak jak Wam mówiłam, to jest decyzja administracyjna, Tak. uznanie za obywatela polskiego, więc nawet jeżeli decyzja jest negatywna, to ona musi być w jakiś sposób uzasadniona, żeby ktoś się mógł od niej odwołać. To nie jest tak, że ktoś składa dokumenty i jak będzie decyzja odmowna, to nawet nie będzie wiedział dlaczego. Oczywiście, że będzie wiedział dlaczego. My na przykład nie znaliśmy nikogo, kto by w ogóle wnioskował o polskie obywatelstwo, więc wszystko, co robiliśmy według informacji podanych na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Tak. I to jest dla mnie ciekawe, że kiedy Mohamed składał wniosek, to nawet pani, która ten wniosek przyjmowała, bardzo go pochwaliła, że miał wszystko przygotowane i przyniesione od razu i tak uporządkowane w tym wniosku, bo powiedziała, że nieczęsto się to zdarza. Tak. A my po prostu przygotowaliśmy wszystko tak, jak było podane na stronie. I chyba też powinniśmy powiedzieć, że urząd w Warszawie, jeśli chodzi o właśnie ten Wydział Obywatelstwa, działa bardzo dobrze. No, bardzo, bardzo dobrze. Mają fajnych ludzi. Tak, bardzo miłe osoby tam pracują i no mówiąc szczerze, ja bardzo nie lubię chodzić do urzędów, załatwiać różnych spraw, ale akurat tam pracują naprawdę przemiłe osoby. No, oczywiście. Jak Mohamed składał akurat wniosek, to pani była naprawdę wspaniała. Odpowiedziała na wszystkie pytania, które mieliśmy i powiedziała, co możemy zrobić, jeżeli na przykład decyzji nie będzie po 2 miesiącach. Do kogo kierować pytania. Naprawdę odpowiedzieli nam na wszystko. No. Więc dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to... No nie sądzę, żeby to wynikało tylko z tego, że my mamy jakieś szczęście do urzędu. Po prostu wydaje mi się, że ten urząd w Warszawie naprawdę działa sprawnie pod tym względem. Dlatego teraz chwalimy. No. Nie mamy żadnego interesu w tym, żeby teraz ten urząd chwalić, bo nic tam już pewnie nie będziemy w życiu załatwiać, ale pod tym względem naprawdę było bardzo, bardzo w porządku. Ostatni mit na temat obywatelstwa jest taki, że Mohamed dostał polskie obywatelstwo ze względu na to, że mamy kanał na YouTubie i chyba to nam pomogło, to, że prowadzimy kanał i bloga. O wow, oczywiście tak. Jak Ci to pomogło? Nie wiem, ale tak. Kanał jest dobra praca, dobry język. Ma wszystkie dokumenty do kanału YouTube. YouTube ma wszystko. Pytałem, YouTube wysłał dokumenty. Ja idę do urzędu i urzędu głosuje, jest ok, wszystko jest approved. I idziemy, no. No poczekaj, bo teraz ja będę musiała to wszystko dementować, a Ty sobie żartujesz. Nie żartuję, to jest prawda. Ja wysłam długi e-mail na YouTube i czekam 2 tygodnie później, wszystko jest ok. Ja mam paszport, wszystko na maila, nie mam problemu. Słuchajcie, to nie jest żart, bo naprawdę się pojawiły takie komentarze, że
Mohamed dostał decyzję o obywatelstwie pozytywną, na dodatek tak szybko, ze względu na to, że mamy bloga i mamy kanał na YouTubie. To tak nie działa. Nie. Jeżeli ktoś z Was nawet z ciekawości sobie otworzy wniosek, który się składa o uznanie za obywatela polskiego, to tam nawet nie ma miejsca na wpisanie na, wiecie, hobby ani zainteresowań. Nawet prawdopodobnie nikt w urzędzie nie fatygował się, żeby sprawdzać Mohameda do tego stopnia, żeby odkryć, że prowadzimy kanał na YouTubie albo bloga. Dlatego, że to nie jest nasza praca zarobkowa, to jest coś, co robimy poza tym, więc nawet nigdzie tego nie wpisywaliśmy, ani nikomu o tym nie mówiliśmy, bo to w ogóle nie ma sensu. Urzędu... Czekaj, dodajemy w aplikacji link. No, nie, możesz właśnie... kliknąć, Okay. No właśnie takich rzeczy się nie robi, bo to jest coś, co robimy poza pracą, to jest jakieś nasze hobby, to tak jakbyśmy mieli, nie wiem, we wniosku podać to, że lubimy jeździć na łyżwach, no to jest całkowicie bez sensu. Urząd obchodzą dokumenty, które poświadczają ważne dla sprawy informacje, czyli znajomość języka polskiego, akty ślubu, urodzenia i tak dalej. I cała reszta jest zupełnie zbędna. A to, że my na przykład, że Mohamed bardzo szybko dostał odpowiedź, nie jest spowodowane właśnie tym, że ktoś nam chciał zrobić prezent, tylko to, że tak to wygląda, tak wygląda cały ten proces. Urząd ma 2 miesiące, żeby tę decyzję podjąć. W naszym przypadku Mohamed czekał 2,5 miesiąca. I jeśli chodzi o składanie wniosku, to jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli ktoś spełnia wymagania i ma wszystkie dokumenty, żeby ten wniosek złożyć, to go po prostu składa. Jeżeli ktoś nie ma wszystkich dokumentów, nie spełnia wymagań, to nie warto wniosku składać, dlatego że ten wniosek się płaci, więc po co składać wniosek, który będzie niekompletny, tylko się tak naprawdę straci pieniądze, więc nie ma to sensu. Jak ktoś spełnia wymagania i ma wszystkie dokumenty, to może taki wniosek złożyć i czekać po prostu na decyzję. I tyle. I to jest cały sekret otrzymywania polskiego obywatelstwa. Jeśli interesuje Was dokładnie cały proces, krok po kroku, łącznie z informacjami na temat egzaminów z języka polskiego i tak dalej, to przypominam, że w opisie filmu zostawiam Wam link do wpisu na blogu, gdzie dużo bardziej dokładnie cały ten proces opisaliśmy. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to też możecie zadać w komentarzach na dole. Postaramy się odpowiedzieć, jeżeli tylko będziemy potrafili. No oczywiście czekamy na lajkować, subskryb nasz kanał i do zobaczenia za następnym vlogu. No. Cześć. Cześć.